tym odcinku zabiorę Was na pewną misję pod kryptonimem Misja Urbex 2023. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Pierwszego dnia naszą rowerową przygodę zaczęliśmy od parkingu w Granicy. Po przejechaniu około 6 km dotarliśmy do Sosny Powstańców, przy której spotkaliśmy urocze kotki. Oczywiście nie one były punktem naszej wyprawy, tylko opuszczona posiadłość. Także w drogę. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. W takim razie, ekipo, ruszamy. Mamy do przejechania całe 100 metrów, bo już przejechaliśmy w sumie kilka kilometrów stamtąd i tam się znajduje to miejsce docelowe, także ruszamy. O, widzisz, włączył się, podrapało po prostu. Widać, że nie chce mu się chodzić. Tam są w piwnicy kotki, to chodźmy, jedziemy zobaczyć kotki. O, i nawet przez krzaki widać naszą miejscówkę pierwszą. Oto jest właśnie nasze pierwsze miejsce, które udostępnił nam leśniczy. Więc wszystko jest oczywiście legit. Najśmieszniejsze jest to, że ono jest zamknięte w ogóle na kłódkę, ale mamy na to sposób. No widzisz, no. Dobra, słuchajcie, było otwarte, więc możemy wejść. Nie no, to generalnie tutaj mamy taki mały planer fotograficzny, można sobie wejść do budynków tych innych niż główny budynek. W ogóle jestem ciekaw, co kryje się za tym budynkiem. Bo owszem, no niestety do środka, szybki spoiler, do środka nie wejdziemy, ale możemy się tutaj pokręcić po pobocznych, że tak powiem, budynkach. Patrzcie, 2020, czyli 3 lata temu ktoś jeszcze tutaj najprawdopodobniej mieszkał, chyba że po prostu dla niepoznaki zostawił to tak. Czy coś w środku jest? No jak widzimy, wnętrze tego domu no jest puste, w ogóle widać powyrywane panele miejscami, drzwi nie ma, prawdopodobnie nawet nie zostały jeszcze zamontowane, więc to co możecie zobaczyć przez szybę, a raczej zrobię tak, to widzicie, że to są puste pomieszczenia, więc tutaj no w tym domku akurat za wiele nie ma. O, patrzcie, tu jakiś składzik na chyba węgiel był, że tak, są jakieś kawałki węgla, ale za wiele tutaj nie zostało. Na terenie znajdowała się również szopa i mały budynek gospodarczy, który również był pusty. Po zrobieniu kilku zdjęć udaliśmy się dalej. Także wyjechaliśmy z tego budyneczku opuszczonego, który widzieliście przez chwilę. No był to taki legalny urbex tak naprawdę, więc no, do głównego budynku nie można było wejść. Ale teraz kierujemy się dalej, właśnie wyjechaliśmy z górek. Czy do nich dojedziemy? Musiałbym zobaczyć na mapę, ale to nie ma zasięgu, więc po prostu jedziemy przed siebie, zatrzymamy się w sklepie i następnie będziemy się kierować do tej słynnej leśniczówki, w której nagrywali film W lesie dziś nie zasie nikt. Także myślę, że do zobaczyska za jakieś 30 minut, raczej dla Was to będzie po prostu następne ujęcie, ale my musimy zrobić niestety jeszcze kilka kilometrów, także do zobaczyska. O, to jest ten domek opuszczony w sumie, ale to olejemy to. Chodźmy do sklepu, sklep jest ważniejszy, prawda? Tak, co tam taki domek w lesie? Pojedziemy do fajniejszego, a przynajmniej do bardziej sławnego. Dobra, także mamy sklep po lewej stronie, o którym mówiłem. Nie wiem, czy jest otwarty, ale jest jeden sposób na to, trzeba po prostu sprawdzić. Ja tam widzę, że tam jest taki żółty znacznik, w który można wejść, więc moim zdaniem one są otwarte, tylko trzeba wejść w to miejsce. Po szybkich zakupach udaliśmy się dalej. No dobra, w takim razie pojechaliśmy prosto. Teraz możecie widzieć mapę na ekranie, bo oczywiście nie ma tu internetu, ale tak na oko musimy zrobić tą trasą tak naprawdę przez środek Kampinoskiego Parku Narodowego, jakieś, nie wiem, 3-4 km, a potem odbijamy w prawo w kierunku miejscowości Rybitew, w której znajduje się ta opuszczona leśniczówka. Możliwe, że są napisy na ekranie, bo trochę mocno wieje. Także do zobaczenia za 4 km.
No dobra, dalej sobie jedziemy. Generalnie teraz widziałem znak, że to jest obszar ochrony ścisłej pod nazwą wilków, więc mam nadzieję, że żadnych wilków tutaj nie będzie i dojedziemy cali do tej chatki. Także jeszcze kilka kilometrów. W sumie do tej pory próbowałem już kilkukrotnie zobaczyć na Google Maps, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, a raczej w jakiej odległości. I niestety, jak ktoś chce trochę odciąć się od internetu, no to Kampinoski Park Narodowy, zapraszam. Na pewno nie uda mu się połączyć z siecią. Co się stało? Coś się zepsuło? A, dobra, okej, to dobrze. Powiem szczerze, że nawet fajna ta droga, bo myślałem, że ona będzie taka szutrowa, a finalnie jest tak, że mamy cały czas piękny asfalcik. No i to tak jest naprawdę spoko. Zobacz, Rafał, ale chyba przejechaliśmy, bo leśniczówka jest tutaj po prawej. Okej, no dobra, no to teraz sobie odbijemy na ten... To co, jeszcze prosto w prawo i się cofniemy. No. Wyjdziemy po prostu do głównej drogi. Ewentualnie pytanie, czy tutaj znajdziemy jakąś dróżkę. Powiem szczerze, rowerami tędy nie jechałem. Chyba ale nie. Patrząc na to, tędy chyba nie dojedziemy. Dobra. O, no działamy. No nie wiem, panie dyrektorze, a pan nie wie ile. Mogę ci powiedzieć, zostało jeszcze 2,5 km, czyli tak naprawdę 9 minut, jak tutaj widzimy. No do punktu, zgadza się. Do punktu. O nie nagrywałem ekranu. Ale dobra, jest 9 minut. Cieszymy się wszyscy bardzo serdecznie z tego. Także pozdrowienia, buziaczki, nie zapomnijcie o subskrypcji. Kampinoski Park Narodowy wita. Jest piękny łoś, tak. Nie bądź łoś, zrób coś. Tutaj skręcamy w prawo, w drogę pożarową numer 3, jak coś. O. Patrzcie, jest nawet kontener. Tylko plastik. Czy jakby ktoś chciał wyrzucić dmuchaną lalkę, to pasuje. O nie! Zobaczcie na to. Tam stoją jakieś samochody. Dotarliśmy do tej chatki z tego Netflixowego filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt. No i niestety domek jest w remoncie. Kurczę blade, no. Oż kurczę blade. Dzień dobry. Kurczę, spóźniliśmy się do domku. Tak, niestety Zrobili... Ale to tam rozumiem na jakąś produkcję filmową, tak? O kurczę, to fajnie, to będę śledził, że tak powiem, żeby zobaczyć cóż to będzie. A można tak się pokręcić, czy już nie bardzo? Ale możemy sobie w koło tak pokręcić się chociaż? A, no dobra, no okej, dobra. A, do tego się nie dowiemy pewnie. Nie, to film o Simonie Kosse. Słucham? Jest film o Simonie Kosse, ona była z rodziny tych kosaków malarzy, tylko była biolożką i jeździła w Białowieży i to będzie wyjaśniczą. Aha, o kurczę. Symulowało Białowieżę. Tak. Kurczę, fajnie. Jak widzieliście, dotarliśmy na miejsce, ale nie było nam dane zajrzeć do środka. Kilka dni później wybrałem się tam po zmroku i po półgodzinnym kampieniu się w lesie udało mi się niezauważonym dojść pod sam plan filmowy. Proszę, uwaga, kamera. Oczy. Ale wracajmy do rajdu. Czas na dzień drugi, w którym odwiedziliśmy pewien ośrodek wypoczynkowy pełen skarbów. O, mamy grilla. Miał być grill i będzie grill. Znalazłem grilla, Pawle. O, całkiem porządne mieszkanko, niewybite szyby. O, tutaj również. Kibelek trochę może zużyty, ktoś nie spuścił wody. Ale myślę, że tu jeszcze dałoby radę nawet przenocować. Kolejny domek. Też całe szyby, to miło. Wyposażenie.
aż czuć w takim miejscu naprawdę ten oddech, to życie sprzed 30-40 lat. Musiało być tutaj bardzo wesoło, gwarnie i w tym okresie na pewno ten ośrodek tętnił życiem. Budynek zamknięty, ale w środku można wejść przez okno. Rafał mówił, że wszystkich jest 40. Skoro mówił, to wie. Z pewnością je policzył. Duży teren. Duży teren. To kiedy ten obiekt przestał pełnić swoją funkcję? To niedawno. To niedawno. Tam były nawet daty jeszcze z XIX jakiś tam różnych takich. Coś tak kojarzy się chyba. Podejrzewam, że nie spodziewaliście się dyrektora nagrywającego opuszczony ośrodek. Dotarliśmy do końca tego materiału. Dzięki wielkie za fajnie spędzony czas i dodam, że zapomnieliśmy nagrać wnętrza głównego budynku. Ale nie martwcie się, jest u mnie na kanale. Do następnego. Cześć!